Naszym miejscem docelowym na dzisiaj jest Tokio Narita i zaczynamy naszą przygodę, tak więc pora na przedstawienie postaci głównych w tej serii. Mamy tak, Marek, Mikołaj, mamy Maćka, Sławek. Bilety już kupione, około 2500 jena, czyli wychodziło coś około 50 zł od osoby za bilecik i potem jeszcze autobusem musimy się dostać do hotelu. Jest po godzinie 22 już. Jesteśmy teraz w tak zwanym takim starym mieście Tokio i sytuacja jest taka, że teraz szukamy sobie jakiejś knajpki i walimy w Explore. Jesteśmy świadkami nocnych prac budowlanych. Arigato. Bardzo mili ci panowie tutaj są. Powiem wam, że o godzinie 23 to już jest ciężko coś znaleźć do jedzenia. I moi drodzy, chyba znaleźliśmy ramen, na który idziemy i chyba tu będziemy jeść. Dobra, no biru. Pierwsza kolacja dla mnie może nie będzie kolacją marzeń, ale coś ogarnęliśmy. Sytuacja jest taka, że mieliśmy dosyć duży problem, żeby znaleźć coś wegetariańskiego na mieście. Ryż, czysty ryż, który doprawimy. No i mam sałatę. Ona jest gorąca. Użyjemy sobie sosu, prawdopodobnie jakiegoś sojowego, tego ryżu. Może nie jest to posiłek marzeń. O, i to jest taki właśnie prawdziwy ryż. On jest sticky, możesz go na spokojnie nabrać. I to taki mas. Dobry ryż. Pierwszy japoński ryż. Ale ten sosik mocny. Macie jak chciałeś go zrobić, nie macie ten sos. Spróbujemy sobie sałaty gorąco. To jest w jakimś zajebistym sosie, bardzo dobra. Pogadajmy sobie teraz o tym, jak będziemy w ogóle oceniać to jedzenie na naszej podróży w Japonii. Robimy sobie coś takiego jak skala markowa. Marków jest od 1 marka do 5 marków i będziemy sobie po każdym posiłeczku jakimś takim fajnym sobie to oceniać. Im więcej marków, tym bardziej polecam do zjedzenia. Ten posiłek ocenimy sobie na 3 marki. Chłopaki zjedli ramen, ja tutaj nie miałem, żeby zjeść ramen, bo to wszystko było na bazie mięsnej i było mięso w tym, więc to były jedne opcje, jakie mogłem zjeść. W pierwszym posiłku w Japonii zostałem pokonany przez Japonię. Tak więc 1-0 dla Japonii, a zobaczymy co dalej. Ogólnie to, co teraz robimy, to jest taki explore trochę na spontanie. Nie planowaliśmy teraz, żeby dokładnie dzisiaj jak przyjdzie, musimy zacząć to i to teraz w tym momencie, jak zaparkujemy. Wow. Wow. Moi drodzy, pierwsze zakupy w Lawsonie i tak, na promce kupione onigiri za 130 jenów, kaching. Nie piję alkoholu, więc mamy piwko zero i jakąś kanapeczkę na słodko, coś takiego teraz na kolację, na deserek i to sobie od razu spróbujemy. O, to jest takie ciasteczko bardziej, zobaczcie. Chyba z pasą z matchy i taste test. To jest na zimno w ogóle. Ale zajebiste. Kurwa, takie coś jak mógłbym mieć codziennie. 5 mark, easy. Serdecznie polecam. Moi drodzy, mamy poranek, wszyscy jesteśmy w trybie szykowania się do wyjścia i zaczynamy od śniadanka. Na śniadanko wjeżdża onigiri. Tu jest napisane Picket Plum. 170 kalorii na sztukę mamy. Teraz tak, jak się w ogóle otwiera onigiri? Robimy to w ten sposób prosty. Jedyneczka jest pull, ciągniemy. Patrzcie, to idzie jak takie opakowanie do zabawki prawie. Pyk, pyk, z drugiej strony. Teraz zdejmujemy sobie tutaj. Z jednej i z drugiej strony. Teraz ryż się dostaje tutaj właśnie do wodorosta, bo to jest jakby składane w 2 częściach. Bum. I mamy nasze pierwsze japońskie onigiri. Jakby tak widać, trochę wygląda jakby nie przyłożono do niego za dużo tutaj miłości do składania tego. Taste test. Podałby mi ktoś kamerę do kibla? Jest już, słuchajcie, po 10, wszyscy jesteśmy na kacu. Sławek to w ogóle o 5 nad ranem wyszedł i z quest'y zaczął robić. Tak więc jest ten jetlag, nie ma tak, że nie ma jetlaga. Powiem wam, że jak w porównaniu do Stanów, no to w Stanach nie miałem takiego jetlaga. A tutaj rzeczywiście wstaliśmy chyba o tej 10, ja trochę wstałem. Czasu japońskiego i się czuję zamulony. Moi drodzy, to nie burak, ja jestem burakiem, a to jest ze śliwką piklowaną. I to jest przezajebiste i daje tutaj w skali markowej 5 marek.
Mam dla Was ofertę nie do odrzucenia. Jest możliwość, że mogę przedłużyć ten mój wyjazd. I wygląda to tak, że można byłoby zostać tam kilka tygodni dłużej. Jest taka opcja, moi drodzy, tylko potrzebuję tutaj Waszej pomocy. Jeżeli interesuje Was ten typu content, chcecie mnie w jakiś sposób wesprzeć, zrobiłem coś takiego jak Buy Me Coffee. Jest to, myślę, że taki prosty system napiwku. Możecie mnie wspomóc. Taki goal wyjazdu to jest tam przedłużenia tego wyjazdu, przebukowania lotu, to jest tam około 1600 zł. Tak więc spróbujmy osiągnąć ten cel, 1600. Ja Wam zostawiam link tutaj w opisie, tak więc z chęcią Was zapraszam. Lecimy dalej. Zaczynamy właśnie drugi dzień. Tokio, aktualnie Asakusa. Tak więc, moi drodzy, witaj nas taka pogoda, witają nas takie widoczki. Jest trochę pochmurnie, ale za to dobrze. Trochę jetlag. Don't mind mojego kapelutka, bo mam farbowane włosy, jak już widzieliście, i muszę uważać, mam się chronić przed słońcem. Właśnie odwiedziliśmy naszą pierwszą świątynię. Staramy się być tutaj tacy grzeczni i też tak troszeczkę nie robić swojki, bo tu się ludzie modlą. W środku nie można nagrywać, ale możecie tu zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda. No, coś niesamowitego. Ja Wam może wytłumaczę, jak tutaj wszystko mamy zaplanowane. Odkryję Wam karty z każdym odcinkiem. Nie przyjechałem tutaj takim zamysłem, że jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej na Instagram poczekać. Nie. Chodzimy w miasto, eksplorujemy miasto. Wszędzie mamy mniej więcej trochę czasu wolnego, żeby to zrobić. Chcemy poznać tą kulturę. Ja nawet, słuchajcie, mamy jakieś rzeczy przygotowane. Niektóre rzeczy mamy zarezerwowane. Jesteśmy właśnie nad wodą w kawiarni, która się nazywa Pulis Coffee. Konnichiwa, Pulis Coffee. Tak, coś takiego mamy i słuchajcie, tak, jest oznaczone, że jest na sojowym. Ty, Sławek, co wziąłeś sobie? Tak, jest to napój, który nazywa się matcha lista. I to jest jakieś Jest to takie napój- kremowe, zimowe, tak? Tak, jest to coś mrożonego. Taki shake trochę to Właściwie wygląda. to no. jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem, natomiast w internecie piszą, że jest to, już Wam mówię, popularny napój typu shake kremowej, lodowej bazy, Super. z dodatkiem mleka i najwyższej jakości japońskiej matcha, a jego wierzch posypany jest kawałkami czekolady. Fajnie. Zdrówko, kampai. Próbujemy? Kampai z dróweczką, no moje pyszne jak matcha. Ja swoje w skali marka oceniam tą kawkę na spokojnie, na 5 marków dajemy, bo jest to jakaś randomowa kawiarenka nad samą wodą. 560 jenów. Złapał nas deszcz, idziemy do jakiegoś sklepu chyba kupić parasolki, ale jest fajnie, bardzo przyjemnie. To jest to samo miejsce, w którym byliśmy zaraz przy tej świątyni. Ledwo co da się przejść, ja ludziom zostawiam teraz drogę, zostawiam przejście. Jest tu pełno ludzi. Halal and vegan ramen. Dattebayo. Pora na pierwszy ramen w Japonii. Wchodzimy. To się wyceda wczoraj, wiesz, pociągu. I to taki mas. Spróbujemy ramen wegański. We are influencers. Zajebiste. Ale fajny, taki kremowy mój jest ten ramenik. Wziąłem sobie podstawowy, roślinny, wegański. W Japonii jest taka kultura, że jak je się ramen, to słuchajcie, najpierw robimy tak, że próbujemy w pierwszej kolejności samej zupki i mówimy do znajomych, czy nawet do samego siebie itadakimasu. Próbujemy najpierw bulionu. Jak już spróbowaliśmy bulionu, to możemy zacząć zabierać się za makaron. Pierwszy ramen w Japonii za mną. W skali markowej od 1 do 5 daje 5 marków. Bulion był bardzo fajny, taki prosty, lekki. Ten ramen kosztował 1600 jenów. Tak to właśnie wygląda. Mamy dzisiaj 12 czerwca jest. Pogoda jest przepiękna i o dziwo nie jest jeszcze tak parno. Nie jest tak, że bardzo ciężko się oddycha. Ludzie też są pozytywni. Ja to już mógłbym tu zostać. Zaczynałem moje podróże od vlogowania z Stanów na taki wyjazd work and travel. Później miałem content o tematyce pojazdów elektrycznych. Dalej to nie jest koniec tego, po prostu mamy teraz tą nową serię, którą teraz oglądacie. Nie mam w planach wynajmowania pojazdów elektrycznych tutaj, ale z ciekawością spotkałem tylko jeden samochód elektryczny i to był Porsche Taycan. Nie widziałem jeszcze żadnych ładowarek do samochodów elektrycznych. こちらは古く万葉集にも歌われた都鳥。 Zajebiste.
Jasne pierniczki. Moi drodzy, jaki tu jest widok. Ja wam chcę tylko powiedzieć, moi drodzy, że to co widzicie tutaj, co robimy, to są side questy. My odwiedzenia tej wieży nie mieliśmy w ogóle w planach. Po prostu zobaczyliśmy zajebistą wieżę i poszliśmy sobie obczaić zajebistą wieżę. Are you ready? 3, 2, 1, sky 3! My mieszkamy mniej więcej gdzieś tutaj. Dzisiaj mieliśmy spacerek tutaj, tędy szliśmy. I słuchajcie, tu robiliśmy sobie fotki. Tędy szliśmy, byliśmy w tym barku i dokładnie tędy jakoś doszliśmy tutaj do wieży. Kupiłem sobie pierwszą maczę, więc robimy taste test pierwszej maczy tutaj w takim w sumie miejscu typowo turystycznym. Matcha latte mam na zwykłym mleku, chyba nie było w ogóle opcji, żeby wziąć. Smacznej maczy i wiecie co dalej? Pierwsza macza w Japonii. Jakaś słodka jest. Cukier dodali mi do niej. To nie była jakaś specjalna matcha, po prostu wziąłem matcha latte na ciepło. Ogólnie zajebiste. Powiem wam tak, że dodany jest cukier tutaj. Nie wiem czy do mleka, czy po prostu jest tutaj cukier, ale powiem wam, robi robotę i tak na pierwsze kilka łyków mam jakieś doświadczenie z matchą, bo matchę robiłem sobie w domu. W Polsce też próbowałem matchę nieraz i powiem wam, że w skali markowej daję 5 marków. Można pić, polecam. Ale wieczór mamy idealny. Kosztowała tutaj 600 jenów. Myślę, że nie ma tragedii. No i moi drodzy, pora na deserek, a na deserek pierwsze mochi Japonii. Jest to mochi z matchą, jestem tego wręcz pewien. Tak więc próbujemy. Wam pokażę jak to wygląda. Jest to, słuchajcie, widać nawet całe to ciasto. Jest, słuchajcie, ciastrowe, tak. Ja wezmę gryzołem, pokażę jak to wygląda w przekroju, więc smacznego. Jednak mamy tutaj inne nadzieje, czyli mochi prawdopodobnie, ten ciasto prawdopodobnie z matchą, a w środek co innego. Powiem wam, że ciężko mi określić w ogóle co jest w środku, mogę wam pokazać, to wygląda w środku, ale nie wiem co to jest. Nie jest żadna truskawka, trochę gorzkie to jest na smaku to nadzienie. Powiem wam, że to takie bez szału. Tu bym dał, mogę już szczerze powiedzieć, 2 marki, nic więcej. Kończymy dzisiejszy dzień i zapraszam was na następny. Drodzy, dzisiaj mamy 13 czerwca. Dzisiaj troszeczkę wolniej, troszeczkę dalej walczymy z tym jetlagiem. Pierwszy raz chyba też mam taki problem, słuchajcie, z tym jetlagiem, bo w Stanach jednak troszeczkę lepiej to przechodziliśmy, a dzisiaj o tej 12, no i ja teraz się czuję taki trochę bez energii. Tak więc, no i ciężko się śpi, przebudzamy się jakoś, nie wiem, 5, jest jakieś pierwsze przebudzenie, potem kolejne przebudzenie jest jakoś o 7. Trzeba tak się zmuszać na razie do tego spania, więc jest to takie dosyć ciekawe. Nie miałem z tym takiego wcześniej nigdy problemu. Jedziemy do ciekawej kawiarni. Nie opowiem wam na razie za dużo, bo wam wolę chyba pokazać na miejscu. Teraz w Japonii mamy sezon taki deszczowy. Ogólnie jest ciepło bardzo, bo jest tak, powiedzmy, myślę, że teraz na spokojnie jest coś bliżej 30 stopni, ale na przykład powiem wam, że jak tak patrzę po ulicach, na przebitkach może też widzicie, to zazwyczaj są długie spodnie tutaj teraz noszone. Jakoś shortów tak trochę mniej widać, chyba że ludzie po prostu z mieszkania sobie wychodzą, więc to jest ciekawe, ale mamy teraz porę deszczową. Sezon typowo deszczowy, więc jest w miarę pochmurnie. Deszcz wychodzi często, więc trzeba mieć ze sobą parasolkę, okulary, jakąś czapkę. Trzeba być po prostu przygotowanym na tego rodzaju pogodę. Wychodzimy to ode mnie z hotelu i zaraz tutaj mamy tą główną, ale to główną, najważniejszą świątynię w Asakusie. Pokażę experience metrowy, jak wygląda, z użyciem smartfona, a mianowicie iPhone'a. No, dużo. Znajdujemy się teraz w Akihabarze. Kanpai! Kanpai!
Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w kawiarni, do której chciałem was zabrać na kawkę. Poprosiłem o kawę nasojową, dostałem samą kawę lodową, ale jest okej. Powiem wam tak, jest gorzka, ale jesteśmy właśnie w Made Cafe. No mamy tutaj anime dziewczyny przebrane w cosplaye. Tak, jesteśmy dorosłymi facetami i przyszliśmy oglądać przebrane kobiety, które podają nam coś do picia. Z zdjęciami wygląda sytuacja tak, że dostajemy takie kuleczki i wymieniamy te kuleczki na zdjęcie telefonem nam robią. Więc może zrobimy sobie grupowe, może pojedyncze, może wstawię wam tu gdzieś te teraz zdjęcia, jak się udało coś zrobić. Ale z ciekawości powiem wam tak, mamy pierwszy raz styczność tutaj z Japonkami, które są mniej więcej w jakimś naszym wieku. I mogę wam powiedzieć, że no tutaj pierwsza rzecz, możemy powiedzieć tak, no te dziewczyny są ładne oczywiście w takich miejscach, ale chodzi o to, że tutaj trzeba się porozumieć jednak w języku japońskim. Angielski tak sobie, one tak lekko łapią ten angielski, bardziej po japońsku się tutaj rozmawia. Sławek na szczęście ogarnia japoński w jakimś tam stopniu, ja jakieś totalne basiki, tak więc jesteśmy w stanie jakoś się porozumieć, ale to bardziej migowo się tu dogadujemy. Ale powiem wam, że ogólnie jest fajny vibe, jest śmiesznie. Zapłaciliśmy 2200 jenów od osoby. Miałem leciutki dyskomfort, bo wcześniej czegoś takiego nie robiłem. No i słuchajcie, wypiliśmy w tej cenie, mieliśmy tam 3 kawki. Jeśli chodzi o samą kawę, możemy w tym dać, no na spokojnie, myślę, że 5 marków możemy dać, bo to była spoko kawa. Tam nie spieszą się z podawaniem tych rzeczy, bo płacisz za czas. Za godzinę musieliśmy pobytu tam zapłacić, tak? Więc zapłaciliśmy tam za czas, tak to wyglądało i no pierwszy nasz experience z Made Cafe mamy. Ja osobiście nie chciałbym tego powtarzać, powiem wam tak szczerze. Na kamerze jesteśmy. Przebitka, panowie, przebitka. Słuchajcie, jak chcecie, tu mamy za 2500 jena takiego mystery boxa. Możemy zrobić na tym Buy Me Coffee coś takiego, że jak chcecie, ktoś wpłaci równowartość tych 2500 jenów, to ja mogę jakiegoś takiego mystery boxa wam otworzyć dla was. Każdy, kto wpłacił, wylosujemy z tego jedną osobę i ta jedna osoba dostanie jakąś z tych rzeczy, co tu będzie. Więc dajcie znaka, czy byście byli czymś takim zainteresowani. Jaką ja miałem, to było PlayStation. Jest to, słuchajcie, lód w tubce. Czegoś takiego jeszcze nie jadłem. Lód w sumie jak w rożku. Musiałem chwilę poczekać, bo był zamarznięty. Szczerze, daję od razu, w sumie jestem na początku tego loda, 5 marków daję na spokojnie, ze względu na to, że to mogę zjeść, nie uwalę się, nie roztopi mi się to w ręku, więc zajebiste. Słuchajcie, jesteśmy już z powrotem w Asakusie. Metro oceniam wstępnie bardzo pozytywnie. Naprawdę przyjemnie się tutaj jechało tym metrem. Jeszcze ciekawostkę wam dodam. Mam wrażenie, że chyba jestem jedyną osobą, co tutaj coś nagrywa, bo jeszcze nikogo... Spotkałem ludzi, jedną osobę też widziałem z Osmo Pocketem, ale nie widziałem jeszcze nikogo, żeby tak na przykład chodził po ulicy i nagrywał. Mam nadzieję, że to nie jest w jakimś sensie tutaj niemiłe dla tych ludzi. Staram się, wiecie, też to wszystko robić z jakąś tam kulturą. 340 za jakąś kawkę, no to nie, no to jest Kawka z 7-Eleven, 340 jenów. Nie było opcji sojowej, tylko po prostu na mleku. Wolałbym zdecydowanie na sojowej, ale jest to na zimno, od razu kubek z lodem się pobiera. Cena dobra, czy smak będzie dobry? Ocenimy. Spoko. Najnormalniejsza kawa, nie smakuje jak ściek. Myślę, że na spokojnie możemy tutaj dać 4 marki na 5. Tak. Jesteśmy właśnie w Shibui, no i tutaj troszeczkę jakby klimat się zmienia. Jest o wiele, ale to o wiele bardziej tutaj potężnie bym powiedział, no. Moi drodzy, jest to mój i nasz pierwszy raz w Shibuya Crossing. Tak więc, no tutaj jest po prostu wow. Po prostu patrzcie, co się tutaj dzieje, nie? Wow, tu nie przechodzi się, tu trzeba się przeprawić między ludzi. Ten samochód jest elektryczny, to jest Nissan Ariya. Ten wygląda nieźle, taki czerwony. No nie ma vegan ramen, Vegan ramen. soda. Jaja zrobicie. Mikołaj już zapłacił. Wegetarianin znowu pokonany. Akurat jak mój brat zamówił, nagle nie było już opcji na wegański ramen. Podbiliśmy do gościa, gość mi powiedział wprost, że wszystkie te rameny tam są na bazie kurczaka, więc nawet jakby mi nie dał mięsa do ramenu, to i tak jest mięso w środku. Idę sobie gdzie indziej zjeść. Dobra, wybieramy sobie amerykański, nie angielski, moi drodzy. Klikniemy sobie na vegana. Sobie opcję large i tu mamy jeszcze opcje, jakie możemy wziąć. Spróbujemy sobie spicy i wychodzi nam 1870 jenów.
sorry to ask you this, but Yes. is this a DJI Osmo or Yes, is this... yes, yes. This is the DJI Osmo Pocket. Okay. Dziewczyna, która siedziała obok, jadła właśnie kolację, zagadała do mnie i pytała się o kamerę. I pogadaliśmy i to była Japonka, więc bardzo ciekawa. Mamy przed sobą wegański ramen, znowu wegański, nie wege, tylko wegański, w postaci spicy. Tak więc teraz tak, jak kultura, itadakimasu. Gorący. Spicy. To jest, moi drodzy, spicy. Prezentuje się galancie. Chyba będę musiał jakieś lody zjeść po tym, słuchajcie. Ale wjechało. Tu możecie zobaczyć nudle, jak wyglądają. Są takie żółte, więc spoko. Porcja jest ogromna. Myślę, że nie musiałem zamawiać sobie tej porcji. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nudle są spoko. Takie trochę gumowate troszeczkę są. Ciekawe, że są żółte. Ciekawe, czy nabrały koloru właśnie od tej ostrości. Ale próbujemy. Gorąco strasznie. Próbujemy sobie też warzywek. Możemy sobie przy okazji powiedzieć, że cena tego ramenu to było 1850 jenów, czyli na przeniesienie na polskie mamy około 42 zł. Pierwszy spicy ramen w Japonii. To jest moja ręka i mam 1,85 m wzrostu. W rozparciu tak wygląda ta miska. Dla porównania macie taki malutki kubeczek obok tego. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Życzę wszystkim smacznego, jeżeli jecie ze mną, bo to troszeczkę mamy taki vibe, jakbyśmy razem jedli, więc zachęcam Was też do tego. Moi drodzy, zostałem pokonany przez ramen. Nie będę w stanie tego zjeść do końca. Zostało mi, nie wiem, trochę mniej niż połowa. No myślę, że to jest dobre moment, żeby pogadać o cenie. Więc teraz tak. Porcja jest zajebista. Za 42 zł nie ma opcji, żebyście coś takiego zjedli w Polsce. Więc pod tym względem super. Ramen jest ostry, ale nie ostry na zasadzie, że jest bogaty tutaj na przykład wywar jest bogaty, tylko jest dodany ostry sos i po prostu pali, piecze. Jest aż trochę tak, nie jestem przyzwyczajony, nie jestem też jakiś ostry, jeżeli chodzi o smaki, ale lubię, jak coś jest tak dobrze doprawione albo mocno doprawione raz na jakiś czas, lubię. Tantameny na przykład są też takie, to tantameny na przykład takie lubię, w wegańskiej wersji. W skali 1 na 5 marków daję 3 marki. Ogólnie jest ok, jest spoko. Jestem też zdziwiony, słuchajcie, że jesteśmy w kraju, który słynie z tofu. Mamy na przykład Initial D i tu w ogóle do ramenów nie dodają tofu. Nie wiem, dlaczego tak jest. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, jeżeli ktoś z Was wie, to proszę dajcie mi znać. Zasubskrybujcie, słuchajcie, żebyście przekonali się, jak będzie wyglądać ta moja podróż i trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie umarł z głodu, bo nie musiał jeść tylko ryżu z sosem sojowym. Zareklamuję Wam się tutaj, pracuję nad taką własną produkcją filmową, a nawet zarzucę Wam temat, że może powstanie jakiś porządniejszy materiał tutaj z mojej podróży z Japonii. Diamond Production, tu możecie wejść na Instagram i zobaczyć, jakie zajebiste zdjęcia fur. Jest już, słuchajcie, po 22 i będziemy teraz zbierać się już powolutku tutaj z Shibui z powrotem do Asakusy. Byłem w wielu miejscach na całym świecie, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Takich tłumów. Ludzie, słuchajcie, tutaj normalnie tańczą, uprawiają melanż, jest jakiś ziomal z głośnikiem i dodam Wam tylko, że to było jedno z moich marzeń życiowych i moje kolejne marzenie właśnie zostało spełnione. Tak więc ruszamy dalej.